Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jan Kręt i jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszym szkoleniu z X-Energy konfiguratora. Ja w firmie Iton jestem produkt managerem i opiekuję się obudowami do 2500 A. Zanim przejdę do samego przedstawienia konfiguratora X-Energy, chciałbym pokazać Państwu dostępne narzędzia Itona. Jest ich kilka. Mamy dostępny konfigurator X-Wired, konfigurator SBC oraz program ItonCAD do rysowania schematu. W momencie, gdy już wybierzemy wszystkie właściwości naszej rozdzielnicy, możemy przejść do dodawania poszczególnych pól. Na początek dodajmy sobie kilka pól z systemu X-Energy Lite. Do wyboru mamy pola wstępnie prefabrykowane lub pola po prostu X-Energy Lite. Różnica polega na tym, że pola wstępnie prefabrykowane to są pola XVTL, natomiast pola zwykłe X-Energy Lite to są obudowy, które przychodzą do nas w częściach. Jak Państwo wiecie, niedawno nastąpiła zmiana w ofercie Itona i z obudów właśnie sprzedawanych w całości, obudów XVTL, przeszliśmy na obudowy dostarczane w wersji Flatpak, czyli w częściach. Ponadto mamy tutaj dostępne pole narożne lub pole systemu EP. Pole system EP to jest specjalne wykonanie tych obudów na rynki zachodnie. To są właściwie te same elementy, co zwykłe pola X-Energy Lite, natomiast mają one inne numery katalogowe ze względu na wymagania tamtejszych rynków. Ja bym zachęcał do korzystania ze zwykłych pól systemu XL oraz do zwykłych systemów montażowych Profi Plus czy X-Energy Lite, niekoniecznie system EP, z tego tytułu, że te elementy są co prawda możliwe do sprzedaży, ale one nie są magazynowane, one nie są też dodane do systemów sprzedażowych. Z tego też tytułu proces zamówienia będzie z pewnością, proces dostawy będzie z pewnością dłuższy niż w przypadku zwykłych pól X-Energy Lite. Wracając do samej konfiguracji, dodajmy sobie pole. To, co nam się pojawiło, to właśnie właściwości dotyczące już poszczególnych pól. Przejdźmy sobie we właściwościach na samą górę, no i zwróćmy uwagę na to, jakie ustawienia są dostępne. Na początku naszej konfiguracji wybieraliśmy stopień IP. W tym momencie on już jest wyszarzony. Dzieje się to właśnie ze względu na tą hierarchiczność, o której wspominałem na początku. Czyli jeżeli rozdzielnica ma wybrany stopień IP55, to każde pole w tej rozdzielnicy również będzie miało stopień IP55. Nie ma tutaj możliwości stworzenia rozdzielnicy, w której jedno pole będzie miało IP55, a drugie pole będzie miało IP31. I tak samo może być na przykład w przypadku płyt montażowych, czy jakichś nawet aparatów w skrajnych wypadkach, że któraś z opcji będzie wyszarzona, która być może jest kluczowa dla nas. No i tutaj warto się zastanowić, który element może na to wpływać, bo często jeżeli w tej strukturze, w tej hierarchii tej naszych obudów się cofniemy, to być może znajdziemy opcję, która nam umożliwi zmianę danego parametru. To, co mamy do wyboru, to na przykład pionowy most w tej naszej obudowie. Możemy go dodać z lewej, z prawej lub z lewej i prawej. Na razie wybierzmy, że chcemy bez tego mostu. Możemy też wybrać sobie pokrywę górną. Jakby względem danego pola to nie ma znaczenia, czy mamy pokrywę pełną, czy pokrywę z otworami pod flanszę. Cokołu na przykład również nie możemy zmienić. Tak? Nie może być jedno pole bez cokołu albo z cokołem wyższym niż pozostałe pola w danej rozdzielnicy. Dalej możemy sobie jeszcze podmienić drzwi na przykład na transparentne, możemy wybrać akcesoria, możemy wybrać przedziały kablowe do tej naszej obudowy z lewej lub z prawej strony. Możemy tą naszą obudowę podzielić. W tym wypadku mamy dostępny podział 400×400, natomiast jeżeli zwiększymy szerokość na 1200, to będziemy mieli do wyboru już podziału 300×400, 600×600 i 800×400 w dwóch konfiguracjach. Natomiast cofnijmy się do pola o szerokości na przykład 600. Te wszystkie już ustawienia sobie wybieramy pole Stwórz. Jak widzimy, w tej naszej strukturze od razu dodał się most szynowy. Dzieje się tak dlatego, że w wierszu rozdzielnica wybraliśmy most szynowy na plecach. I właśnie dzięki temu właśnie ustawieniu ten most się tutaj dodał. Gdybyśmy to pominęli, ten most nie zostałby dodany.
Dalej możemy przejść do okienka podgląd. Ponieważ ta rozdzielnica nasza już istnieje, możemy sobie obejrzeć, jak ona wygląda. To, na co jeszcze pozwala ten podgląd, to na przykład zmiana szerokości tej naszej obudowy. Możemy w tym widoku ją sobie dowolnie rozszerzać i zwężać. Co więcej, jeżeli będziemy mieli do obudowy dodane aparaty, czy to modułowe na szynach DIN, czy coś nietypowego na płytach montażowych, to w momencie, gdy będziemy zwiększali lub rozszerzali tą naszą obudowę, konfigurator będzie również zwężał i rozszerzał te płyty montażowe, czy też szyny, na których wiszą aparaty. I tak też, jeżeli rozszerzamy, to po prostu rozszerzy nam taką szynę DIN na przykład i pozostanie na niej puste miejsce. Natomiast jeżeli szyna DIN w takiej obudowie 600 szerokiej będzie wypełniona aparaturą modułową, a my tą obudowę sobie zwęzimy do 400 mm, to w takim wypadku konfigurator również nam zwęzi tą szynę, a same zaś aparaty usunie nam z zestawienia. I to też za moment pokażę. Jeszcze przy okazji widoku można w tym momencie wspomnieć o warstwach, to znaczy możemy różne elementy sobie włączać i wyłączać w tej naszej rozdzielnicy. Możemy zobaczyć, jak wygląda rozdzielnica z drzwiami, rozdzielnica bez drzwi, możemy włączyć, wyłączyć pokrywy i tak dalej. O tym jeszcze będę wspominał pod koniec konfiguracji, gdy będziemy mieli więcej produktów. Dalej możemy przejść do kilku właściwości naszego pola i możemy zobaczyć, jak one bezpośrednio będą wpływały na naszą rozdzielnicę. To znaczy, przejdźmy jeszcze raz do podglądu i zwróćmy uwagę na szyny pionowe bądź przedziały kablowe. Jeżeli w tym momencie dodamy sobie pionowy most szynowy z lewej strony, to zobaczymy, że właśnie on został dodany. Jeżeli naciśniemy na niego myszką i przejdziemy do zakładki lista części, to będziemy mogli również zobaczyć, z jakich elementów ten pionowy most szynowy się składa. W tym wypadku są to izolatory, jest to półka kończąca jakby te izolatory oraz jakiś uchwyt XLFGV. Jeżeli chcemy, możemy przejść do dokumentacji i możemy sobie włączyć jego instrukcję. W tym miejscu jest ona podlinkowana. Jeżeli wybierzemy dany link, włączy się konfiguracja i będziemy mogli obejrzeć, jak to wygląda. Teraz wiemy, że mówimy o osłonach do naszego mostu szynowego. I na takiej samej zasadzie można postępować z każdym innym produktem, z każdym innym elementem. Do każdego z tych elementów jest podlinkowana właśnie taka instrukcja, gdzie mamy napisane, jakie elementy wchodzą w skład danego produktu oraz jakie należy zainstalować, jak one wyglądają, czemu one służą. Jeżeli wrócimy sobie do właściwości, możemy w tym miejscu na przykład włączyć warstwy, czyli pokrywy czołowe i widzimy, że ten most szynowy jest właśnie z tymi pokrywami. To, co możemy teraz na przykład zrobić, to możemy rozszerzyć tą naszą obudowę i z prawej strony dodać przedział kablowy. Możemy go dodać o szerokości 200 i widzimy, że ten przedział już w tej naszej obudowie się pojawił. Tutaj również możemy zdjąć pokrywy czołowe i podejrzeć, jak on wygląda w środku. Na dowolnym etapie generalnie te elementy można włączać i wyłączać. Tutaj jednak zaznaczam, że jeżeli będziemy mieli już płyty montażowe i szyny DIN w tej naszej obudowie czy rozdzielnicy, to tego typu zmiany będą bezpośrednio wpływały na długość tych elementów w obudowie, więc zachęcałbym w tym miejscu o rozwagę z tego tytułu, że możemy sobie niepotrzebnie te konfiguracje utrudnić. Na potrzeby tego webinaru zrezygnujmy z tych elementów, później sobie ewentualnie dodajmy. To, o czym jeszcze warto wspomnieć w tym miejscu, to to, że konfigurator w tej zakładce Edytuj pozwala na cofnięcie się do danego kroku. To cofanie się polega na tym, że konfigurator co każdy krok się zapisuje i pozwala nam się do tego poprzedniego zapisu cofnąć. To znaczy, zwróćmy uwagę, że tutaj przy nazwie projektu mamy napisane V20. Ni mniej, ni więcej znaczy to, że jest to jakby 20 krok, 20 zapis. Jeżeli sobie zwiększymy na przykład teraz szerokość obudowy, to zobaczymy, że tu się pojawiło V21. Jeżeli teraz bym to cofnął, to po prostu cofnąłbym się do poprzedniego zapisu numer 20. A teraz nie będę tego robił, żeby nie tracić czasu,
Natomiast warto wiedzieć, że jest taka opcja, że możemy się cofać kilka wersji właśnie wstecz, czyli do właśnie wersji 13, 14 i mamy też tutaj znaczniki czasowe, kiedy mniej więcej te zapisy zostały wykonane i możemy się dowolnie do nich cofać. Teraz przejdźmy do dodawania produktów. Generalnie w konfiguratorze Xenergy mamy dostępną pełną gamę produktową Itona. To znaczy znajdują się tu wszystkie aparaty modułowe, wszystkie wyłączniki kompaktowe, wszystkie elementy potrzebne do montażu rozdzielnicy, wszystkie płyty montażowe. Jest tego naprawdę całe mnóstwo. Jest tutaj ujęta pełna nasza oferta. Co więcej, jest tutaj również ujęta oferta europejska, to znaczy znajdują się w programie również produkty z rynków niemieckich czy austriackich. I na to należy niestety uważać, ponieważ jeżeli nieodpowiedni produkt sobie wyspecyfikujemy w konfiguratorze, to na etapie zamawiania po prostu odbijemy się od ściany, bo część z tych produktów nie jest dostępna w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o ich dodawanie, to mamy tutaj dwie możliwości. Produkt możemy dodać bezpośrednio z okienka wyboru produktów lub możemy najpierw dodać płytę montażową czy też szynę i dopiero potem możemy taki element dodać. Ja zachęcałbym do dodawania tych produktów za pomocą najpierw dodawania płyt montażowych czy też szyn DIN, a dopiero potem dodawania poszczególnych aparatów. Dlaczego tak? Najlepiej jest to wyjaśnić na przykładzie wyłączników kompaktowych. To znaczy, mamy tu już naszą rozdzielnicę i chcemy do niej dodać teraz wyłącznik kompaktowy. Chcemy iść na skróty i robimy to bez dodawania płyty montażowej, tylko od razu dodajemy aparat. W momencie, gdy już sobie to wybrałem, to tak jak w przypadku każdego innego elementu, wyświetla nam się okno właściwości i mogę wybrać parametry tego produktu. W przypadku wyłączników kompaktowych, no wiadomo, możemy wybierać wyzwalacze, amperaż i tak dalej. Natomiast zwróćmy uwagę, że tutaj ten amperaż kończy nam się na 500. A jak być może doskonale Państwo wiecie, w ofercie Itona mamy dostępne wyłączniki kompaktowe do 1600 A. Dlaczego tutaj jesteśmy zablokowani na tych 500 amperach? Jest to z tego powodu, że w momencie, gdy dodajemy dany produkt do konfiguratora, to konfigurator ma jakby zakodowane, że on go musi dodać na jakąś szynę, na jakąś płytę montażową i tak dalej. I w tym wypadku konfigurator dodaje nam aparaty kompaktowe na płytę montażową, która pozwala na instalację wyłączników właśnie tylko do 500 A. Jest to nietypowy przypadek, ponieważ jest to specyficzna seria płyt montażowych, które są już wstępnie prefabrykowane. One już mają powiercone i powycinane wszystkie niezbędne otwory. No i jeżeli chodzi o wyłączniki pierwszej, drugiej czy trzeciej wielkości, no to jest to pewne ułatwienie, ponieważ bezpośrednio przykładamy do takiej płyty wyłącznik i od razu go przykręcamy. Nie musimy niczego oznaczać, niczego wiercić, no bo tak jak wspomniałem, ta płyta już jest pod to wszystko przygotowana. Natomiast w przypadku konfiguratora, no jest to właśnie takie utrudnienie, tak, bo w momencie, gdy pierwszy raz go odpalamy i chcemy dodać wyłącznik na 1000 A, to zderzamy się właśnie ze ścianą i nie ma jak tego za bardzo obejść. Natomiast jeżeli dodam najpierw płytę montażową i wybiorę, że ona ma być pod wyłącznik kompaktowy czwartej wielkości, to teraz ten aparat będę mógł bez problemu dodać na 1000-1600 A. Także warto o tym pamiętać, warto mieć to na uwadze. Oczywiście, jeżeli już wiemy, jak konfigurator działa, potrafimy się po nim doskonale poruszać, no to możemy to robić w taki sposób, jaki nam odpowiada. Natomiast jeżeli stawiamy pierwsze kroki z tym programem, sugerowałbym najpierw dodawanie szyn oraz płyt montażowych, a dopiero potem dodawanie aparatury. Dodajmy sobie na początek szynę DIN, a na nią kilka aparatów modułowych. Przechodzimy do zakładki Profi Plus i wybieramy szyna DIN zestaw montażowy. To, co mamy tutaj dostępne z prawej strony, to kilka parametrów dla tego naszego modułu. To znaczy, możemy wybrać, czy chcemy, żeby ta szyna od razu była z płytą, przepraszam, nie z płytą, tylko z osłoną. Możemy też wybrać, czy to ma być pełna osłona, czy z wycięciem na aparaturę modułową oraz czy ma być to
osłona metalowa czy osłona z tworzywa. W ofercie Eatona znajduje się też seria osłon właśnie z tworzywa. Wybierzmy sobie taką szynę, no i jak widzimy, możemy sobie to już dowolnie w naszej obudowie ustawiać. Jak zapewne Państwo zwrócili uwagę, pewien obszar tej naszej obudowy jest niedostępny do zabudowy. Dzieje się tak dlatego, że ta szyna jest instalowana na takim specjalnym stelażu, który, jeżeli zwrócimy uwagę, to on tu jest zaznaczony taką fioletową linią. W momencie, gdy ją sobie złapiemy myszką, to możemy to rozszerzyć na całą wysokość naszej obudowy i dzięki temu tą naszą szynę możemy teraz instalować na dowolnej wysokości. Możemy też sobie teraz te szyny powielać, naciskamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy okienko powiel. Jeżeli to naciśniemy, konfigurator doda nam taką samą szynę. Możemy też na przykład wybrać dwie szyny i doda nam dwie takie szyny. Także warto o tym pamiętać. Możemy dodawać albo szyny w momencie dodawania danego elementu, możemy dodawać kilka sztuk czegoś takiego, albo możemy po prostu je potem duplikować. Mamy już 4 szyny, wybierzmy teraz kilka aparatów modułowych. Na początku przejdźmy do odpowiedniej zakładki, no i teraz znowu musimy przejść przez nasze właściwości. Tak jak wspomniałem, w konfiguratorze mamy dostępne aparaty z oferty ogólnoeuropejskiego Eatona, tak? Czyli mamy dostępne wszystkie aparaty w Polsce, ale mamy też do wyboru wszystkie aparaty, które są dostępne w Niemczech oraz mamy dostępne aparaty, które są tylko i wyłącznie dostępne na wybranych rynkach. No i tego w szczególności należy się wystrzegać. No i zaraz to właśnie pokażę. Jak sobie otworzymy zakładkę z różnymi nazwami aparatów, to zobaczymy, że są tu dostępne aparaty nadprądowe, które w żadnym polskim katalogu, cenniku czy polskim sklepie internetowym nie są dostępne. No i to są właśnie te aparaty, które są dostępne tylko i wyłącznie na innych rynkach. Dlatego zachęcałbym w przypadku dobierania tych aparatów zwracanie też uwagi na zdolności znamionowe. Generalnie nazwa FAS jest wszystkim dobrze znana. Jest to jeden z podstawowych naszych aparatów. I w momencie, gdy już widzimy znajomą nazwę, to od razu chcemy sobie wybrać coś innego. W tym wypadku na przykład załóżmy, że chcielibyśmy dodać zwykłą aparaturę nadprądową HN, ale nie znajduje się ona tutaj, tak? Dzieje się tak dlatego, że zdolności znamionowe tego naszego aparatu, który chcemy dodać, program w standardzie definiuje nieco inaczej, tak? Definiuje tutaj jakiś aparat na 10 kg w charakterystyce C. W momencie, gdy sobie to zmienimy na 6 kg, to zobaczymy, że pojawiają się nowe aparaty i między innymi poszukiwany przez nas aparat HN, czyli podstawowy aparat nadprądowy. Teraz możemy sobie zmienić na przykład jeszcze, żeby to był jednobiegunowy aparat o charakterystyce B. No i to, co możemy zrobić jeszcze na koniec, to możemy dodać do niego akcesoria. Na razie sobie to odpuśćmy, dodajmy po prostu aparat. To, co możemy od razu zrobić też, to dodać ileś sztuk tego aparatu. W tym wypadku dodajmy sobie na przykład 50 takich aparatów. No i zobaczmy, jak zachowa się konfigurator. W prawym dolnym rogu widzimy takiego czarnego węża, który pokazuje nam po prostu, że konfigurator myśli, tak? W momencie, gdybyśmy dodali bardzo dużą ilość aparatów albo powielalibyśmy obudowę, która już jest w pełni skonfigurowana, bo ta sztuczka z kopiowaniem szyn DIN może też zostać wykonana dla całego pola i wtedy wszystkie aparaty, wszystkie właściwości danego pola zostanie skopiowane 1 do 1. No i taka operacja zajmie odpowiednio dłużej niż dodawanie prostej szyny. Dlatego warto w tym prawym dolnym rogu zawsze zwrócić uwagę, czy konfigurator sobie myśli, czy coś tam się mieli, czy może coś innego się wydarzyło. No i zwróćmy uwagę, że konfigurator dodał nam właśnie 50 aparatów nadprądowych, wszystkie są jednopolowe. I to, co możemy teraz na przykład zrobić, to złapać taki aparat i go sobie przesunąć gdzieś w inne miejsce tej naszej obudowy. Możemy też złapać kilka sztuk takiego aparatu. Jeżeli przytrzymamy lewy kontrol, to możemy kilka sztuk sobie zaznaczyć i potem kilka tych sztuk możemy przełożyć w inne miejsce. Jest to całkiem praktyczna funkcja, bo nie musimy, jeżeli po prostu mamy dużo aparatów, to nie musimy wszystkich po jednym przenosić, tylko możemy kilka naraz, tak?
Teraz możemy sobie dodać na przykład jakieś wyłączniki różnicowo-prądowe jeszcze. Tutaj również zwracam uwagę na zdolności znamionowe tych aparatów, bo ponownie konfigurator docelowo wybrał nam 10 kg i mamy tutaj dostępne różne nietypowe aparaty. Natomiast jeżeli ją sobie zmienimy na 6 kg, to będziemy mieli dostępne, dobrze nam znane wyłączniki różnicowo-prądowe z serii X-Pol Home. Jeżeli je wybierzemy, możemy dalej jeszcze sobie zmienić charakterystyki, możemy zmienić amperaże czy ilość biegunów i tak samo jak w przypadku aparatury modułowej też możemy dodać kilka sztuk. Przechodząc dalej do konfiguracji, w tym miejscu możemy sobie dodać na przykład kilka większych aparatów, na przykład wyłączniki kompaktowe. Tak jak wspomniałem na początku, warto najpierw dodać płytę montażową, a dopiero potem dodać taki aparat. W tym wypadku wybierzmy sobie jednostkę montażową NZM, czyli nic innego jak zestaw montażowy, płytę montażową i osłonę plus elementy montażowe tych rzeczy pod dany wyłącznik kompaktowy. Możemy wybrać sobie taki zestaw pod aparaty BZM, pod aparaty NZM 1, 2, 3 i 4. Wybierzmy na przykład NZM 3 i to, co możemy tutaj zrobić, to możemy sobie dalej wybrać, czy to ma być 3 czy 4 biegunowy aparat. Możemy sobie wybrać, czy urządzenie ma być instalowane standardowo. Dalej możemy wybrać rodzaj płyty montażowej oraz położenie tego aparatu, czyli czy ma być instalowany w pionie, czy w poziomie. Ponadto w niektórych przypadkach mamy jeszcze możliwość wybrania, czy ta płyta montażowa wraz z osłoną ma być na kilka aparatów, czy na pojedynczy aparat. Przypomnę, że w ofercie Itona znajduje się wiele zestawów montażowych dla aparatów, które są przygotowane pod różne warianty. To znaczy mamy dla przykładu płytę montażową pod jeden wyłącznik kompaktowy, ale możemy też zamówić płytę montażową, w której 4 wyłączniki kompaktowe będą obok siebie zainstalowane i tak samo osłona będzie miała 4 wycięcia pod te aparaty. To za moment zademonstruję. Wybieramy sobie taką płytę montażową, wybieramy interesujący nas aparat, zmieniamy rodzaj płyty montażowej, żeby nie były aparaty pojedynczo montowane i wtedy widzimy, że możemy zainstalować 4 aparaty na jednej płycie montażowej. Generalnie takich zestawów jest bardzo dużo w ofercie Itona. Są to zestawy pod wyłączniki kompaktowe, pod rozłączniki bezpiecznikowe. Jest tego naprawdę sporo. To, co teraz możemy zrobić, to pododawać właśnie wyłączniki kompaktowe do tej naszej obudowy. To, co musimy zrobić, to przejść po prostu do odpowiedniej zakładki i wybrać interesujący nas aparat. W tym wypadku konfigurator chce dodać na jedno z tych pól wyłącznik kompaktowy, dlatego też zwróćmy uwagę, że pozwala nam tylko zainstalować aparaty kompaktowe do 160 A. Możemy wybrać taki aparat, wybierzmy go sobie na przykład na 36 kg, ochrona termomagnetyczna i do instalacji wybierzmy sobie od razu 4, wybierzmy stwórz, no i konfigurator w te pola powstawia nam aparaty kompaktowe. Jeżeli byśmy chcieli dodać większy aparat kompaktowy, zaznaczamy odpowiednią płytę montażową i ponownie wybieramy aparat kompaktowy i go dodajemy. Tutaj również możemy sobie wybrać ustawienia, właściwości tego naszego aparatu. Możemy wybrać sobie jakieś odpowiednie akcesoria i wybrać okienko stwórz. Teraz chciałbym Państwu pokazać, jak możemy na przykład w tym miejscu zainstalować sobie aparaty bezpośrednio na torze prądowym. Tak jak wspomniałem, w momencie, gdy już zbyt daleko posuniemy się w tych naszych konfiguracjach, czasami ta opcja z montażem bezpośrednio na szynach może zostać wyszarzona i nie będziemy mogli jej zmienić. W tym wypadku na szczęście tak się nie wydarzyło. Możemy to sobie tutaj wstawić, więc zróbmy to. Wybierzmy zaznaczmy sobie ten montaż właśnie bezpośrednio na szynach. To, co musimy dalej zrobić, to przejść do zakładki z szynami głównymi i tutaj w tym miejscu musimy wybrać, czy chcemy sobie instalować wyłączniki kompaktowe, czy rozłączniki NH. Jeżeli sobie to wybierzemy, możemy przejść do podglądu.
i podejrzeć, że w tym miejscu właśnie pod tymi szynami konfigurator dodał nam odpowiedni element właśnie do montażu tych naszych szyn. Tu jeżeli sobie zrobimy trochę miejsca, to zobaczymy, że ten zestaw jest tutaj widoczny. To, co teraz możemy zrobić, to możemy po prostu przejść do zakładki z rozłącznikami bezpiecznikowymi i taki bezpiecznik dodać. Wybieramy opcję Stwórz, też możemy tutaj wybrać odpowiednie opcje typu amperaż, wielkość tego rozłącznika i wybrać opcję Stwórz. Co by się wydarzyło, jeżeli byśmy tego nie zrobili? Zróbmy taką szybką symulację, czyli usuńmy to, przejdźmy do zakładki Struktura w rozdzielnicy i odhaczmy ten element. Aha, już został wyszarzony, to zapewne dlatego, że musimy się tu cofnąć. Jeżeli wybierzemy, że nie chcemy niczego montować na szynach, to teraz powinna być możliwość odhaczenia tego. Dokładnie tak. Odhaczyliśmy to sobie, przejdźmy jeszcze raz do podglądu. Zestaw montażowy już został usunięty i spróbujmy jeszcze raz dodać rozłącznik bezpiecznikowy. No i zobaczmy, że pokazał się błąd. Proces został wstrzymany. No i jest to właśnie dlatego, że nie został dodany ten zestaw montażowy pod rozłączniki. Jeżeli sobie to przeklikamy, no to musimy właśnie w takiej sytuacji się cofnąć do rozdzielnicy, zaznaczyć tego checkboxa z możliwym montażem rozłączników bezpiecznikowych. Dalej musimy wybrać, pod co ma być ten zestaw montażowy i możemy już bez żadnych przeszkód instalować aparaturę bezpośrednio na szynach głównych. Dodajmy je sobie. No i załóżmy, że chcemy właśnie takie mieć 3 aparaty. Możemy teraz dodać kilka osłon, żeby zaślepić tą wolną przestrzeń. Tutaj sobie powielmy to jeszcze 2 razy i już widzimy, że cała ta przestrzeń została tutaj zamknięta. To, co jeszcze teraz możemy zrobić, to zaślepić tą przestrzeń w naszej obudowie, która tutaj została, tak? Czyli tutaj między szynami i tymi rozłącznikami bezpiecznikowymi została nam wolna przestrzeń. W to miejsce wypadałoby zainstalować jakieś osłony. Czyli wybieramy sobie osłonę, możemy ją dodać. To, co możemy zrobić, to możemy tutaj również pozmieniać, czy to ma być osłona pełna, czy z wycięciem na aparaturę modułową, czy ma być wypełnienie z tworzywa, czy to ma być arkusz blachy, no i wysokość tejże osłony. Ja zawsze robię tak, że najpierw sobie dodaję osłonę, wybieram odpowiedni rozmiar tej osłony, wstawiam ją w to miejsce, gdzie ma się znaleźć, a następnie ją po prostu duplikuję. Każdy jakby znajdzie dla siebie najwygodniejszy sposób. A mi się ten sposób szczególnie podoba, że nie musimy za dużo liczyć czy zastanawiać się, jak te osłony tutaj powinny być zainstalowane, bo po prostu widzimy po tej właśnie niebieskiej linii, jaki rozmiar będzie miała ta nasza osłona i widzimy, czy zaślepi nam całą powierzchnię. Teraz możemy sobie na przykład założyć drzwi, zdjąć te drzwi, zobaczyć, jak to wszystko wygląda z pokrywami i bez. Możemy na przykład zdjąć warstwę z aparatami, zobaczyć, jak to wygląda pod nimi. Możemy też sobie podejrzeć, jak ta obudowa nasza wygląda z góry. A tutaj niestety nie zostały ujęte aparaty w tej naszej obudowie. To znaczy, no nie widzimy po prostu od góry, na jakiej głębokości one są zainstalowane, czy który jest większy, który mniejszy, tak. Na przykład wyłącznik kompaktowy by tutaj z pewnością mógł zasłonić większość aparatury, natomiast w tym widoku nie jest ujęty. Natomiast wróćmy sobie do widoku od frontu. No i teraz przejdźmy może do zakładki z listą części. Zobaczmy sobie, jak to będzie teraz wyglądało. Jeżeli przejdziemy do tej listy i zaznaczymy sobie całą rozdzielnicę, to widzimy, że mamy tutaj wszystkie numery katalogowe, które składają się właśnie na to poszczególne pole. Jeżeli wybierzemy sobie na przykład poszczególny element, czyli pod tą płytę montażową z aparatami, to widzimy, że mamy tutaj już wybrane 2 numery katalogowe. Jest to zapewne płyta montażowa oraz osłona tego elementu. Jeżeli przejdziemy dalej do dokumentacji,
no to możemy podejrzeć dokumentację dostępną pod te referencje. Tutaj też pragnę zaznaczyć, że czasami po uruchomieniu programu wszystkie te okienka są odznaczone i wtedy też dokumentacja nam się nie wyświetla. Więc w momencie, gdy przejdziemy do dokumentacji, to zawsze otwórzmy tą listę rozwijaną, wybierzmy, że chcemy mieć wyświetlone wszystkie instrukcje i wtedy wszystko będzie tutaj wyświetlone. No i możemy każdy tak poszczególny aparat zaznaczyć. Możemy zaznaczyć wyłącznik kompaktowy, możemy zaznaczyć rozłącznik bezpiecznikowy i możemy to wszystko sobie tutaj podejrzeć. Ta lista części będzie szczególnie przydatna na przykład na prefabrykacji. W momencie, gdy sobie zamówimy 10-15 pól takich obudów z aparatami, z akcesoriami, no to przyjedzie nam kilka palet różnych elementów w różnych opakowaniach, w różnym wydaniu i żeby to wszystko posegregować, podzielić, no to właśnie taka lista części no będzie wybawieniem dla nas, bo możemy sobie każde pole myszką zaznaczyć, sprawdzić, jakie elementy wchodzą w skład danego pola, w skład danego modułu, i to wszystko możemy sobie posegregować, powybierać tak, jak potrzebujemy.